Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani magister Sonia Paś-Dyderska z Zakładu Ekologii. Z wykładu dowiemy się m.in. czym jest nauka obywatelska oraz w jaki sposób nasze codzienne obserwacje mogą wspomóc naukowców na całym świecie w odkrywaniu tajemnic otaczającej nas przyrody. Według Europejskiej Agencji Środowiska różnorodność biologiczna to termin oznaczający zróżnicowanie ekosystemów, gatunków i genów na Ziemi lub w określonym siedlisku. Utrata różnorodności biologicznej jest natomiast obecnie największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi, a jej załamanie ma poważne konsekwencje dla społeczeństwa, gospodarki i zdrowia ludzi. Dlaczego? To dzięki niej zachodzi zapylanie upraw, a więc i produkcja żywności. Ze środowiska przyrodniczego pozyskujemy zasoby medyczne, paliwa, włókna i inne surowce. Bioróżnorodność ma też wpływ na regulowanie klimatu, minimalizację ryzyka powodzi czy żyzność gleb. Pomaga również w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Przede wszystkim jednak stanowi wartość samą w sobie i jako ludzie mamy moralny obowiązek prowadzić działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Jednym z narzędzi, które możemy w tym celu z powodzeniem wykorzystać, jest nauka obywatelska. Nauka obywatelska, po angielsku Citizen Science, to według oksfordzkiego słownika języka angielskiego gromadzenie i analiza danych dotyczących świata naturalnego przez członków społeczeństwa, zazwyczaj w ramach projektów współpracy z profesjonalnymi naukowcami. Jedną z największych zalet nauki obywatelskiej jest dostarczanie przez wolontariuszy dużo większej ilości danych, niż wąska grupa specjalistów byłaby w stanie samodzielnie zebrać. Dane są często udostępniane na bieżąco, a zatem są bardzo aktualne. Ponadto, dzięki zaangażowaniu się ochotników z całego świata do działań na rzecz lepszego poznania środowiska przyrodniczego, pojawia się okazja, by zainteresować wielu ludzi tematem bioróżnorodności. Jednym z najprężniej rozwijających się projektów dotyczących zbioru danych przyrodniczych jest serwis iNaturalist. Dużą zaletą tego portalu jest jego inkluzywność. Można dodawać obserwacje wszystkich dziko występujących organizmów na świecie. Serwis ten zrzesza ponad 3 miliony użytkowników z całego świata, którzy w samym tylko 2022 roku dostarczyli ponad 33 miliony obserwacji, reprezentujących niemal 270 tysięcy gatunków. Obecnie w bazie serwisu znajduje się ponad 125 milionów obserwacji 413 tysięcy gatunków ze wszystkich kontynentów. Aby zostać jednym z użytkowników serwisu, wystarczy założyć w pełni darmowe konto i możemy od razu zacząć dzielić się swoimi obserwacjami i zostać częścią tej ogromnej społeczności, której głównym celem jest ochrona i lepsze poznanie świata przyrody. Co ważne, nie trzeba umieć identyfikować żadnych gatunków, by zaangażować się w działania na portalu. Założenie konta w serwisie iNaturalist niesie ze sobą wiele korzyści. Możemy w łatwy sposób dowiedzieć się, jaki gatunek zaobserwowaliśmy na spacerze, wakacjach lub w ogrodzie. Wielu użytkowników serwisu jest zawodowo lub hobbystycznie związanych z naukami przyrodniczymi. Te osoby często z dużym zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą ekspercką z pozostałymi użytkownikami poprzez oznaczanie obserwacji. Wystarczy dodać zdjęcie i oznaczyć np. jako roślina, grzyb, zwierzę. Jeśli wiemy, że na zdjęciu uwieczniliśmy np. sikorkę, ale nie wiemy którą, najpewniej bardzo prędko otrzymamy odpowiedź od pozostałych użytkowników i użytkowniczek. Po drugie, możemy w łatwy i interesujący sposób przeglądać najróżniejsze obserwacje z całego świata. Możemy np. przejrzeć zdjęcia z miejsc, które zawsze chcieliśmy odwiedzić. Taka wirtualna podróż może być naprawdę fascynująca. Możemy wyszukać wszystkie obserwacje naszego ulubionego gatunku z całego świata. Możemy też oglądać zdjęcia wykonane w znanych nam okolicach i porównać, co ciekawego inni użytkownicy zaobserwowali w naszym sąsiedztwie. Po trzecie, możemy brać udział w interesującej rywalizacji wśród osób, które tak jak my interesują się światem przyrody. Serwis automatycznie przygotowuje dla użytkowników ciekawe statystyki. Jest to m.in. życiowa lista gatunków bądź suma wszystkich dodanych przez nas obserwacji. Po czwarte, dzieląc się swoimi obserwacjami, mamy swój wkład w lepsze poznanie złożonego środowiska przyrodniczego, które nas otacza. Nasze fotografie i nagrania mogą zostać wykorzystane w badaniach, które mają wpływ na rozwój działań z zakresu ochrony przyrody.
W samym tylko 2022 roku z wykorzystaniem danych z serwisu iNaturalist powstało 751 publikacji naukowych, a wiele z nich zostało opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych na świecie. Jak w praktyce rozpocząć swoją przygodę z serwisem iNaturalist? Po założeniu konta zrób zdjęcie interesującego Cię organizmu, rośliny, zwierzęcia lub grzyba. Ważne, żeby był to organizm występujący dziko, a nie hodowany lub uprawiany przez człowieka. W przypadku niektórych zwierząt, głównie ptaków i płazów, można dodać też nagrania dźwiękowe. Następnie załaduj obserwacje do serwisu iNaturalist. Nie zapomnij dodać informacje o tym, gdzie i kiedy dokonałeś obserwacji. Później wystarczy zaczekać, aż inni użytkownicy pomogą Ci w zidentyfikowaniu Twojej obserwacji. Jeśli jesteś bardziej zaawansowana, możesz też pomóc innym użytkownikom w oznaczaniu ich obserwacji. Warto też sprawdzić, jakie gatunki mamy skłonność dokumentować najczęściej. Jako wzrokowcy często skłaniamy się bowiem do dokumentowania gatunków, które subiektywnie można uznać za przyjemne dla oka. Chętniej sięgniemy po aparat, by uwiecznić pięknego motyla, ptaka lub kwitnący krzew, niż w przypadku pokrytego śluzem ślimaka albo wijącej się gąsienicy. Dla przyrody nie ma jednak różnic pomiędzy gatunkami. Zaobserwowaliśmy też, że najchętniej fotografowane przez użytkowników serwisu są rośliny kwitnące. Jednak z naukowego punktu widzenia nie istnieją argumenty, aby w procesie dokumentacji pomijać rośliny, które akurat nie kwitną. Cenne będą też zdjęcia siewek, zdjęcia roślin owocujących czy zamierających. Każdy z gatunków ma do odegrania swoją rolę w ekosystemie i jest jego ważną częścią na każdym etapie swojego życia. Dlatego zachęcam, aby w trakcie kolekcjonowania obserwacji przyrodniczych nie pomijać organizmów, które moglibyśmy w pierwszej chwili uznać za brzydkie czy nieciekawe. Jeśli już wiemy, że chcemy dokonać obserwacji w przyrodzie, warto poznać kilka praktycznych wskazówek, które mogą ułatwić pozostałym użytkownikom identyfikację uwiecznionego przez nas gatunku. W przypadku roślin na przykład, dobrze wykonane zdjęcie blaszki liściowej u wielu gatunków może wystarczyć do rzetelnej identyfikacji. Można też dodać zdjęcie spodniej powierzchni liścia. Ponadto, jeśli widzimy na roślinie kwiaty lub owoce, im też warto zrobić zdjęcie. Często są one jednymi z najpewniejszych wskazówek przy oznaczaniu gatunków. Owoce niektórych gatunków utrzymują się na gałęziach i pędach niemal przez całą zimę i pozwalają na łatwe rozpoznanie gatunku w stanie bezlistnym. Warto też zrobić ujęcie ze zbliżeniem na pędy rośliny. Mogą dostarczyć informacji o kolorze i ułożeniu pąków, a także o tym, czy na pędzie występuje owłosienie, kolce lub ciernie. W przypadku niektórych gatunków wystarczy natomiast zdjęcie pokroju, czyli wykonane z pewnej odległości zdjęcie całego drzewa lub krzewu. Przykładowo u brzozy brodawkowatej charakterystyczne zwisające pędy pozwalają na stosunkowo łatwe oznaczenie rośliny do gatunku, nawet bez bardziej szczegółowych zdjęć. W przypadku zwierząt natomiast warto wiedzieć, że nie musimy posiadać zdjęcia samego zwierzęcia, by dodać w pełni wartościową obserwację. Możemy sfotografować np. zwierzę martwe lub nawet jego kościec, odchody, tropy lub inne ślady obecności. Np. charakterystycznie nadgryzione drzewo wystarcza, by udowodnić, że w okolicy bytują bobry. Wartościowe są nie tylko obserwacje dotyczące rozmieszczenia gatunków, ale też ich fenologii. Obserwacje fenologiczne polegają na obserwacji procesów zachodzących w przyrodzie, które zależą od zmieniających się warunków atmosferycznych. Mogą to być więc zdjęcia tego samego krzewu lilaka, wykonywane o różnych porach roku i dokumentujące, jak rozwijają się pąki kwiatowe, kiedy przypada pełnia kwitnienia, a kiedy krzew produkuje owoce. Tego rodzaju dane mogą dostarczyć cennych informacji dotyczących np. zmian, jakie zachodzą w biologii i ekologii gatunków pod wpływem zmian klimatycznych. Na przykład w ubiegłym roku wykorzystaliśmy dane z iNaturalist, aby zbadać, jak ocieplenie klimatu może wpłynąć na proces kwitnienia zawilca gajowego. Ustaliliśmy, że najprawdopodobniej już za 20-30 lat zawilce gajowe będą rozpoczynały kwitnienie aż o miesiąc wcześniej. Z punktu widzenia ekosystemów leśnych stanowi to ogromną zmianę. W naszych badaniach pokazaliśmy też, że dane pozyskane dzięki nauce obywatelskiej mogą posłużyć do lepszego zrozumienia konsekwencji wynikających ze zmian klimatycznych dla różnorodności biologicznej i funkcjonowania ekosystemów. Jest to tylko jeden z licznych przykładów dotyczących wykorzystania danych fenologicznych. Postępujące ocieplenie z pewnością będzie wpływało na dalsze przesunięcia procesów kwitnienia i owocowania roślin w ciągu roku, dlatego tym bardziej zachęcam do dokumentowania kwiatów i owoców produkowanych przez rośliny.
Choć liczne obserwacje w serwisie iNaturalist stanowią małe fotograficzne arcydzieła, to jednak zdecydowana większość udostępnionych zdjęć ma charakter dokumentacyjny. Oznacza to, że zdjęcie nie jest idealnej jakości, ale jest wystarczająco dobre, by można było zidentyfikować gatunek, który przedstawia. Warunki występujące w przyrodzie nie zawsze sprzyjają fotografowaniu. Często zdjęcia są wykonywane o świcie lub o zmierzchu albo w gęstym lesie przy niedostatecznym oświetleniu. Jeleń może biec, ptak lecieć, a kwiat drżeć na wietrze, co może utrudnić wyostrzenie obrazu. Czasem interesujący nas obiekt będzie po prostu daleko od nas. Zachęcam jednak, by nie przejmować się tego rodzaju trudnościami, ponieważ jeśli tylko inny użytkownik serwisu będzie w stanie określić, co znajduje się na zdjęciu, to z naukowego punktu widzenia obserwacja będzie równie wartościowa, co zdjęcie wysokiej jakości. W trakcie obserwacji i fotografowania organizmów zawsze należy stawiać dobro przyrody na pierwszym miejscu. Nigdy nie powinniśmy narażać fotografowanego organizmu na niebezpieczeństwo z powodu nieostrożności bądź nadmiernej ambicji. Istnieją pewne zasady, których dobrze jest się trzymać, abyśmy w trakcie naszych obserwacji nigdy nie stanowili zagrożenia dla otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Po pierwsze, szanuj zasady ochrony przyrody. W parkach narodowych nie schodź ze szlaków i nie przebywaj na nich po zachodzie słońca. Stosuj zasadę Leave No Trace. Po drugie, powinniśmy znajdować się w takiej odległości od zwierząt, aby nie powodować u nich żadnych oznak niepokoju. Po trzecie, w przypadku rzadkich gatunków chronionych, najlepiej nie podawać ich dokładnej lokalizacji. Serwis iNaturalist posiada funkcję geoprywatność, która pozwala na ukrycie dokładnej lokalizacji naszej obserwacji dla szerokiej publiczności i udostępnianie jej tylko w celach naukowych. To szczególnie przydatne, gdy dodajemy na przykład obserwacje miejsc gniazdowania rzadkich gatunków ptaków. Podsumowując, każda osoba, która interesuje się przyrodą, ma szansę odnaleźć dużo satysfakcji płynącej z działalności na rzecz lepszego poznania środowiska przyrodniczego w ramach nauki obywatelskiej. Warto jednak podkreślić, że nawet osoby zielone, które dopiero chcą zainteresować się roślinami, zwierzętami czy też grzybami, z pewnością odnajdą się w społeczności z serwisu iNaturalist. Portal jest intuicyjny i nie trzeba znać się na przyrodzie, by zacząć działać. Może być na przykład wykorzystany w szkołach w ramach zajęć edukacyjnych. W trakcie prowadzenia obserwacji przyrodniczych zawsze należy jednak pamiętać, by swój wpływ na środowisko maksymalnie ograniczyć i nie szkodzić obserwowanym organizmom.